Zapraszamy do obejrzenia rozmów przygotowanych w ramach wydarzenia Idea Mixer Zainwestuj w dobro. Cykl 4 rozmów został przygotowany we współpracy z Tefal, grupy SEB Polska. Wszyscy zaproszeni do rozmów goście współpracują z nami na zasadzie non-profit. Ja myślę, że do dziś jest tak, że widząc te kosze na ubrania, czy te takie wielkie pojemniki na ubrania, które są na naszych ulicach wystawione gdzieś albo na naszych osiedlach, jesteśmy przekonani, że to jest Polski Czerwony Krzyż, który te ubrania wysyła do krajów, gdzie są osoby potrzebujące tych ubrań. Natomiast chyba to już niestety tak nie funkcjonuje, prawda? Mało tego, że tak nie chyba nawet w zasadzie, tylko nigdy nie funkcjonowało, nie funkcjonuje i nie będzie funkcjonować. Dlatego, że zbiórki odzieży, właśnie takie kontenerowe, o których mówisz, i ta komunikacja, która jest często spotykana na tych kontenerach, właśnie ma za zadanie Tobie, potencjalnemu darczyńcy, zasugerować taką ścieżkę tych ubrań. Czyli jakby przekazuję swoje niepotrzebne rzeczy, wrzucam je do kontenera i one w kolejnym kroku trafiają do osób potrzebujących. I w ogóle robię super fantastyczne rzeczy, no bo pozbywam się tego, czego nie potrzebuję i daję drugie życie. Zaspokajam swoją potrzebę czynienia dobra. Oczywiście. Trochę też oczyszczam swoje sumienie, pewnie też poprawiam swoje samopoczucie, więc... I robisz miejsce w szafie na nowe rzeczy. Tak, jeszcze więc robię to do wszystko tego. tak naprawdę dla siebie. Tak, a prawda jest taka, że te ubrania nigdy nie trafiają do potrzebujących, tylko do firm, które zajmują się przetwarzaniem odpadów tekstylnych w Polsce. Polska jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi w ogóle o ilości importu i eksportu odzieży używanej w Europie. Królujemy wręcz po prostu w tym obszarze. I w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak wygląda ta ścieżka używanych ubrań, powiedzieliśmy sobie, wprowadzimy do tego archaicznego świata fundraising i transparentność, czyli jakby powiemy ludziom, że te ubrania nie trafiają do osób potrzebujących, tylko do firm, które prowadzą second handy, hurtownie odzieży używanej, produkują paliwa alternatywne z ubrań i czasem współpracują z różnymi fundacjami. Z tą jakby współpracą z tymi fundacjami też bywa różnie, dlatego że są firmy, które zakładają własne fundacje, są firmy, które współpracują z jakimiś fundacjami, które pozyskują na przykład w swoim regionie, w którym prowadzą zbiórki. Natomiast te fundacje są pozbawione jakichkolwiek możliwości weryfikowania ilości środków, które otrzymują w ramach jakiej współpracy. Nie ma transparentności w Zero. tym temacie. To się wszystko opiera o zaufanie. A mamy tak naprawdę organizację pomocową, pożytku publicznego, fundację, stowarzyszenie i przedsiębiorstwo, które jest skoncentrowane na zysku. Dlatego stworzyliśmy ubrania do oddania i taki model rozliczeń po to, żeby i fundacjom, i osobom, które pozbywają się swoich niepotrzebnych ubrań, dać w pełni kompletne narzędzie umożliwiające weryfikację wysokości darowizn, które są przekazywane do fundacji, ilości kilogramów, które są zbierane w ramach poszczególnych kampanii. No i dobijamy już do połowy 1 000 000 złotych, które przekazaliśmy. Też mam wrażenie, że wiele osób, które nie są na co dzień znane, to nie są osoby publiczne, nagrały gdzieś te swoje zwrotki, nominowały swoich znajomych i mam wrażenie, że to szaleństwo gdzieś w ogóle zagościło praktycznie w każdym polskim domu, no bo po pierwsze słuchaliśmy tych wszystkich zwrotek, ale po drugie też wiele osób po prostu całkowicie tak chałupniczo po prostu wzięło swoje słuchawki od smartfona, siadło na chwilę z kartką i pomyślało sobie, że skoro zostałem nominowany, to powinienem się tym podzielić, więc chyba zasięgi takie promocyjne i jakiś powiedzmy ekwiwalent reklamowy tej akcji był po prostu ogromny. No, wydaje mi się, że tak. Nawet ostatnio ktoś mi proponował, żeby zgłosić na festiwal w Cannes właśnie w kategorii takiej, że zainwestowane środki kontra osiągnięty zasięg. No to wydaje się, że to jest chyba jakiś totalny rekord, nie? W sensie z mojej strony środki zainwestowane, no to było, nie wiem, tam 800 zł czy coś takiego, no nie? W sensie, żeby tam zrobić wideo i jakieś logo i coś tam. Znaczy logo w sumie było za darmo, zrobił je Forin. Jakby w dobrej wierze chciał dołożyć coś do tej akcji charytatywnej, a w zasadzie zapłaciłem za wideo i tam, za jakieś godziny studyjne, jakieś drobne pieniądze to były. Więc tak, poszło to bardzo szeroko. A powiedz mi, które zwrotki Ty uważasz za takie przełomowe w kontekście tej akcji, takie, które gdzieś pozwalały wejść jej po prostu na kolejne poziomy? No myślę, że Klocuch właśnie był taki przełomowy, że zupełnie otworzył jakąś nowy obszar i jakieś takie nowe oblicze tej akcji nadał, właśnie totalnie ją wybił z tych rapowych torów i fajnie, że to się stało tak szybko, w sensie, że to się już na tym drugim poziomie wydarzyło, no bo od razu ta drabinka się bardzo rozrosła. No na pewno Andrzej Duda był istotny bardzo.
no bo nadał akcji taki już totalnie mainstreamowy charakter, sprawił, że wszystkie media się o tym rozpisały. Ja bym jeszcze do tego dodał chyba jednak taką na FIDE, która jakby zwrotka pojawiła się dość szybko. Ona była jedną, no może nie jedną z pierwszych, ale ona się pojawia powiedzmy w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia tej akcji i gdzieś prawdopodobnie później wiele osób pomyślało, że skoro chłopaki nagrali, to my też powinniśmy się dorzucić, ale też zauważyłem, że było mnóstwo rapowych powrotów w ramach System Challenge, prawda? to No bo prawda, no. na przykład, nie wiem, Kuban nagrał swoją zwrotkę, prawda? Gdzie jakby przez wiele czasu go nie słyszeliśmy, ale też raperzy, którzy przez kilkanaście lat nie byli aktywni. No właśnie, na przykład Discret albo Tak, to takie Jameson. legendy sceny, które zeszły z niej i jakby to stały się takimi legendami branży, gdzieś też właśnie, można powiedzieć, odkurzyły swoje mikrofony. Powiedz mi, Karolu, bo jestem przekonany, że pojawiały się po drodze jakieś trudności i że to nie była droga tylko i wyłącznie usłana różami. Czy po pierwsze, czy one się pojawiły, jeśli tak, to jakie? Jak sobie staraliście po prostu z tymi problemami, wyzwaniami, trudnościami gdzieś tam poradzić? Wiesz co, największym wyzwaniem było dać ludziom odwagę, żeby mieli odwagę podejmować decyzje, bo założeniem dbam jest autonomia, ty decydujesz o pewnych rzeczach. Wiesz, wygodne jest pójść do szefa i powiedzieć tak czy nie. On powie tak, jak zrobi źle, to będzie na niego, tak? Więc nagle ludzie musieli wziąć odpowiedzialność, a my nie jesteśmy narodem, któremu łatwo przychodzi podejmowanie decyzji, branie ryzyka, branie odpowiedzialności. Więc to był taki element, który trwał bardzo długo, gdzie ja modliłem się o to, żeby ludzie popełniali błędy, żeby zobaczyli, że się nic nie dzieje, że to jest element nauki, że służy do tego, że dzięki temu się możemy rozwijać i nabrali odwagi do robienia rzeczy rewolucyjnych, które dzisiaj robią, bo dzisiaj to naprawdę nie wymyślają tak cudowne rzeczy, że to się w głowie nie mieści, tylko musieli przełamać sobie tą barierę, że a co będzie, jak zrobię źle, bo to jest taka naturalna obawa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to było przedefiniowanie roli menadżerów, tak? Bo walka z własnym ego, no jak to ktoś, nie ja będę podejmował decyzje? Jak to jest możliwe? Przecież zostałem dyrektorem po to, żeby te decyzje podejmować. Jestem osobą, która praktycznie nie podejmuje żadnych decyzji w swoim dziale, w którym pracuję, praktycznie żadnych. To wszystko jest robione przez osoby, które odpowiadają za konkretne rzeczy. I teraz moja rola jest po to, żeby wspierać, po to, żeby doradzić, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby zainspirować kogoś. To się zupełnie zmieniło i ta odwaga, jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują na tej pierwszej linii, a z drugiej strony przedefiniowanie roli menadżerów, chociażby kierowników sklepów, do tego, żeby byli bardziej trenerami, mentorami, inspiratorami różnych rzeczy. To jest proces, który nawet chyba cały czas trwa. To nie jest tak, że wszystko jest gotowe i zrobione. To cały czas się zmienia. Podejście jednak partnerskie i zrobienie z nami, nie za nas, sprawdza się lepiej. I nie było trudno, bo takie podejście, jak już Karol opowiadał, jest osadzone w Tefalu i dla nich to jest taka chyba domyślna formuła działania, w którą my też łatwo weszliśmy, bo pod względem takiej rzeczywiście filozofii działania to bardzo współgra z tym, jak my, jako nie agencja, myślimy o naszym sposobie działania. I tak jak Karol wspominał o projekcie na przykład sklepu z pomocą Tefal, to tam rzeczywiście w praktyce udało się nam rzeczywiście zobaczyć, jak dużo bardziej efektywne jest wspólne wypracowanie problemów, bo tam zaczęliśmy od wymyślania jakiejś formuły, która pozwoli na zbieranie pomysłów od sklepów, na to, jakie działania CSR-owe mogłyby wdrożyć w swoich lokalnych społecznościach. Zaczęliśmy bardziej od wymyślania właśnie jakiejś technologii i tego, w jaki sposób te pomysły agregować, a okazało się, że tak naprawdę ten projekt już działa, że należy jakby spojrzeć na niego właśnie z tego poziomu już działającej formuły, która potrzebuje tak naprawdę pewnej ramy komunikacyjnej, która pozwoli nam o nich opowiedzieć, a same rzeczy już się dzieją. I rzeczywiście ten projekt pokazał nam, że takie działanie, łączenie tych naszych dwóch perspektyw jest jedynym tak naprawdę efektywnym sposobem działania. Może się mylę, ale wydaje mi się, że osoby w Twoim wieku, czy w ogóle ludzie chyba, dość często myślą po prostu o sobie i
I u Ciebie było odwrotnie, bo Ty zaczęłaś się zastanawiać, w jaki sposób tę nagrodę, czyli ten bilet do Kopernika, można udostępnić innym i dać innym możliwość, żeby mogli zobaczyć to centrum razem z Tobą. I nie wiem, poświęciłaś, mam wrażenie, furę własnego czasu, własnej energii, własnego zaangażowania, żeby tych ludzi oprowadzać. I no, czy to był dla Ciebie jakiś naturalny odruch w ogóle? Czy nie wiem, no, nie jestem w stanie sobie do końca wyobrazić, że dostajesz nagrodę i myślisz sobie, w takim razie może się nią podzielę. Od dzieciństwa zawsze miałam tak, że uwielbiałam się dzielić prezentami i je dostawać, więc po prostu sobie pomyślałam, że skoro mam taką możliwość, plus zawsze kiedy jeździliśmy, tata mi kupował takie lody, które były tylko tam, więc to też był jakiś taki plus. I fajnie było też widzieć jakby uśmiechy tych ludzi, poznawałam też nowych ludzi, a od dzieciństwa naprawdę kocham poznawać nowe osoby. I fajne było to, że to nie były tylko osoby w moim wieku, tylko też starsze, młodsze i tak dalej, więc to była też taka różnorodność, dlatego... Aha, czyli czy to dobrze rozumiem, że najpierw prawdopodobnie zapraszałaś osoby, które były gdzieś w Twoim kręgu znajomych, Tak, ale tak, tak. później zaczęłaś zapraszać ludzi, których totalnie nie znałeś wcześniej. Tak, bo ci znajomi zaczęli jakby polecać mnie, jakby w pewnym sensie swoim Że znajomym. jest taka dziewczyna, która zabiera innych ludzi do Kopernika. Coraz więcej osób zaczęło dołączać do tej grupy, no i jak już powiedziałam, zebrała się taka niemała społeczność, no i tak się to zaczęło. Branża marketingowa często funkcjonuje jako taka trochę pogoń za briefem z jednej strony, czyli z założenia jest to już jakaś reaktywność, jest to wpisana jakaś reaktywność, a z drugiej strony jako pogoń za trendami, to znaczy wyjątkowo duża panuje tutaj nadprodukcja różnego rodzaju podsumowań, trendów na kolejne lata i jakby bardzo często agencje, a co tym klienci myślą w ten właśnie sposób, to znaczy oczekują od agencji, że agencja będzie się w te trendy wpisywać i rekomendować im jakieś nowe narzędzia, nowe rozwiązania. Jest to pogoń stale za czymś nowym, co nie zawsze jest jakby konieczne i efektywne, bo może się okazać, że dla wielu klientów tak naprawdę sprawdzone narzędzia wykorzystane być może w trochę inny sposób będą bardziej efektywne i będą przynosić korzyści dla biznesu, a niekoniecznie będą rodzajem eksperymentu i poszukiwania czegoś nowego cały czas. U Was działa to w ten sposób, że oddajemy Wam ubrania, które Wy sortujecie i sprawdzacie pewnie ich jakość, kwalifikujecie je w jakiś sposób i sprzedajecie do innych miejsc, instytucji, firm, które się zajmują dalej dystrybucją tej odzieży i pozyskane środki przekazujecie na cele charytatywne. Dobrze to rozumiemy? Ten proces jest w uproszczonym modelu jeszcze łatwiejszy niż to, co powiedziałeś, dlatego że w pierwszej kolejności jest tak, że Ty porządkujesz swoją szafę, wchodzisz na nasz portal, wybierasz fundację, którą wspierasz, pakujesz te swoje niepotrzebne rzeczy w karton z recyklingu, zamawiasz kuriera, który przyjeżdża do Ciebie za darmo, przyjeżdża do nas ten karton, on jest ważony, każdy kilogram to jest darowizna finansowa. Czyli jakby rozliczamy się, przekazujemy darowiznę nie za jakby Twój gust, za to, co nam się podoba, czy, nie wiem, czy jest zgodne z naszą specyfikacją, tylko za Twój gest. Jakby z góry zakładamy, że razem z nami chcesz czynić dobro. Ufacie osobom, które Wam oddają te ubrania. Totalnie, ale jeszcze się nie zawiedliśmy na tym. I to jest tego przepiękne, nie? Że my mówimy bardzo transparentnie i bardzo dokładnie, w jaki sposób działamy i z czego to wynika i dlaczego funkcjonujemy w takim, a nie w innym modelu i ludzie doceniają tę szczerość, jakby stają się naszymi partnerami. Nie myślą o nas jako o sposobie utylizacji, czy tylko właśnie jako o narzędziu, projekcie, podmiocie, firmie, z którą współtworzą cyrkularność w Polsce. I to jest fantastyczne. Ja też śledzę Wasze social media i na przykład na Instagramie bardzo chętnie dzielicie się tym, jak wygląda Wasza praca, całym tym procesem i mam takie wrażenie, że się tego nie boicie, bo nie macie jakby nic do ukrycia, prawda? Tam nie boicie się, że pokażecie jakiś zakamarek Waszego magazynu, gdzie dzieje się coś, o czym nie chcielibyście pokazać ludziom, tylko właśnie ta transparentność u Was jest widoczna na każdym kroku od samego początku. Jak sobie poszukasz w internecie zdjęć albo lokalizacji różnych sortowni odzieży, to co Ci się rzuci w oczy, to fakt, że one w większości przypadków są za wielkimi murami, metalowymi bramami, schowane... Pilnie strzeżone miejsca. Tak, schowane pośrodku niczego. Jak wejdziesz sobie na stronę internetową takiej sortowni, to są bardzo enigmatyczne opisy, jakby takich przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że jakby
no ten rynek jest mocno osadzony jeszcze w latach 80., a my chcieliśmy, bardzo zależało nam na tym, żeby poza naszą działalnością i dobrymi rzeczami, które robimy, szła również edukacja. Dlatego, że branża mody w szerokim rozumieniu jest ogromnym trucicielem, jeżeli chodzi o sytuację klimatyczną na świecie. Dlatego chcieliśmy też pokazać, jakie konsekwencje mają. Czyli Wy zauważyliście, że w Tefalu dzieje się dużo dobra i pomogliście w ubraniu tego w odpowiednie słowa, w odpowiednią komunikację, żeby jak najwięcej osób po prostu się o tym dowiedziało i mogło też się tym właśnie zainspirować. Jak wygląda taka współpraca z takim, no powiedzmy to sobie szczerze, dużym klientem na co dzień? Czy rzeczywiście gdzieś w spotkaniach takich koncepcyjnych też osoby z Tefala brały udział? I też chciałbym Cię zapytać, jak to jest właśnie z tym poziomem decyzyjności, bo Karol nam tutaj zdradził, że te elementy turkusowości sprawiają, że te decyzje są podejmowane przez różnych członków zespołu na różnych szczeblach i czy rzeczywiście Wy odczuliście to, że na przykład nie musieliście czekać na akceptację z centrali kilkunastu dni na jakąś drobną zmianę i czy rzeczywiście to na przykład daje Wam dużo fajniejsze takie flow i dużo większą taką elastyczność i po prostu nadaje taką prędkość tej współpracy? Tak, zdecydowanie my także, nie tylko pracownicy Tefal, ale my też jako współpracownicy, ale też nie jako członkowie zespołu, bo tak się czujemy chyba pracując w Tefal, jako członkowie zespołu czujemy dużą autonomię w podejmowaniu działań i rzeczywiście unikamy tego utykania na różnych etapach jakichś projektów. Nie jesteśmy stopowani i zaczynając od tego bazowego poziomu, to rzeczywiście ja pracując na co dzień w Tefal mam duży poziom autonomii i nie muszę czekać na akcepty. Karol wspomniał też o tych zespołach projektowych, które działają i w skład których wchodzą osoby z różnych poziomów i menadżerowie sklepów, którzy mają własną autonomię i osoby z poziomu menadżerów, ale też Karol, tak, jako tutaj główny zarządzający sklepami Tefal, więc łatwiej na pewno się działa mając bieżący kontakt na projektach ze wszystkimi zaangażowanymi. Ta idea międzynarodowego ruchu latających plecaczków, ona dotarła też do Twojej szkoły i do innych szkół w całej Polsce, Tak. więc chciałbym, żebyś teraz trochę opowiedziała o tym, w jaki sposób ten ruch się rozwinął, no bo nabrał on dużego rozpędu dzisiaj. Jasne. Więc organizowałam w międzyczasie konferencje. Na przykład moja pierwsza konferencja, jak już wspominałam, była w Parlamencie Europejskim. Wtedy też poznałam, mogłabym się tutaj rozgadać, ale tak w skrócie powiem, że to było fajne, że po prostu takie starsze osoby i naprawdę starsze, poważne bardzo osoby tutaj w Polsce i też za granicą zaczęły się interesować mną i tym ruchem. Zaczęły mnie na przykład zapraszać, że mogłabyś zorganizować u nas konferencję pod warunkiem, że zbierzesz na przykład 50 osób, bo taki był pierwszy warunek, kiedy organizowałam moją pierwszą konferencję. Tam na przykład poznałam panią Joannę Fabisiak i tak właśnie zorganizowałam konferencję w Sejmie, więc to była taka, tak to się wszystko ciągnęło, że po prostu poznawałam nowych ludzi i w pewnym momencie, kiedy organizowałam tę konferencję, pomyślałam, że fajnie by było, gdybym wymyśliła też coś, czym bym się mogła tak bardziej wyróżniać. No bo konferencje na przykład w Sejmie czy Sejmie mi nie wystarczyły, no kurde. No i wymyśliłam Dzień Plecaka, Międzynarodowy Dzień Plecaka. I wtedy byłam też młodsza, był trochę inny zamysł. Teraz tego dnia proponuję szkołom, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, aby się dzielili swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami, aby no po pierwsze wiedzieli, że mają wsparcie w swojej szkole, po drugie, żeby po prostu też może w pewnym sensie już się uczyli opowiadać o sobie, o swoich pomysłach, występować przed małą publicznością, ale jednak klasa. Czyli tego dnia nie odbywają się w szkole lekcje? A to zależy od szkoły, bo niektóre szkoły odwołują w ogóle lekcje, że nie ma w ogóle tradycyjnych lekcji, a niektóre zamiast jednej lekcji, 2 czy tam na godzinie wychowawczej. Ciężko jest dotrzeć do informacji, w ramach których możesz sobie zobaczyć dokładnie, jak wygląda konsekwencja Twoich decyzji zakupowych. Czyli wydaje Ci się, że
Twoja rola kończy się na tym, że selektywnie wrzucasz na przykład takie ubrania do kontenera, a my pokazujemy, że to jest dopiero początek drogi. Dlatego tak istotnym było dla mnie, żeby właśnie kłaść tą przysłowiową kawę na ławę, nie? I mówić, zobaczcie, zobaczcie, jakie to są ilości, zobaczcie, jak wygląda model naszego działania, zobaczcie, z czym się mierzymy, jakie mamy problemy i tak dalej, bo to też ludzi, ja tak uważam i takie też głosy, w sensie taki dostaję feedback, że to też zachęca ich do takiej refleksji i zastanowienia się nad swoimi decyzjami zakupowymi. Mówisz, że dobijacie do 500 000 złotych. To jest kwota, którą przekazaliście już właśnie na te charytatywne cele. I ile czasu Wam to zajęło, żeby osiągnąć taki wynik? Od kiedy ubrania do ubrania działają? W Polsce wystartowaliśmy we wrześniu 2018 roku, ale prace koncepcyjne nad samym projektem, nad stworzeniem portalu, nad ułożeniem ścieżki odbioru tych wszystkich kartonów od naszych użytkowników rozpoczęliśmy rok wcześniej. Więc operacyjnie, tak 2,5 koncepcyjnie, roku tak. A pierwsze zbiórki wystartowały we wrześniu. Takie pierwsze próbne zbiórki tylko na terenie Warszawy wystartowały we wrześniu 2018 roku. To jak wygląda ten Dzień Plecaka w szkołach? To znaczy, to jest jakaś forma przeglądu talentów, czy właśnie jakiejś mini konferencji? Jak to wygląda? No właśnie, bo to też chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje tego dnia. Tak. Więc mamy cały program dla szkół i tam jest bardzo dużo propozycji, co szkoły mogą robić tego dnia i co będą za to mieli i tak dalej. Więc gdyby ktoś był zainteresowany, to można do mnie napisać. Ale tego dnia niektórzy dla młodszych klas na przykład organizują warsztaty z różnymi plececzkami i tak dalej, a dzieciaki na przykład wychodzą, no bo mówię, to zależy od szkoły i nauczycieli, a na przykład w tym roku wiele szkół zrobiło tak, że dzieciaki wychodzili z takimi plakatami, a tam były właśnie jakieś wycinki, jakieś rysunki, napisy i tak dalej o właśnie ich zainteresowaniach i pasjach. Okay. Niektóre szkoły zrobiły całe prezentacje, niektórzy też zrobili takie mini konferencje, bo to naprawdę zależy od szkoły. To nie jest tak, że wymagam od wszystkich to samo, bo nie wiem, czy o tym wspominałam, ale organizuję to święto od 2018 roku, 15 października. No i wiadomo, kiedy był ten pierwszy Dzień Plecaka, to nie tak dużo wzięło udział. A ile szkół wzięło udział w pierwszej edycji Dnia Plecaka? Szczerze teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to mogło być coś w okolicach 10, ale dużo osób też przychodziło, bo tego dnia zawsze organizuję też konferencje i dużo szkół jeszcze ogólnie przyszło na konferencje jako pojedyncze klasy. Za to już w drugiej jedna z większych szkół w Warszawie odwołała w ogóle tradycyjne lekcje i łącznie do tej szkoły tego dnia przyszło też około 10 klas z 10 innych szkół, też uczniowie z tej szkoły i cały dzień była tam konferencja, którą jakby ja koordynowałam. Ale bardzo często było tak, że nie brała udziału cała szkoła, tylko na przykład jedna klasa lub dwie klasy. No i łącznie wzięło w tym roku 45 klas jakoś, nie szkół, klas tutaj tak dodam, więc wydaje mi się, z zagranicy i z Polski ogólnie, więc wydaje mi się, że jak jeszcze na panujące warunki to jest dość duża liczba. I taka ciekawostka, akurat 15 października było to święto, a 16 już zamknęli szkoły.